Witajcie na kolejnej wyprawie. Dziś wybierzemy się do malutkiej wioseczki, praktycznie siedliska, położonego pośrodku niczego. Nie prowadzą tutaj żadne drogowskazy. Nie ma też utwardzonej drogi, ale nie ma i mieszkańców. W sieci możemy znaleźć kilka informacji o tym, że nieistniejąca wioska jest niby nawiedzona, ale czy tak jest naprawdę? Może to tylko ludzka wyobraźnia. Pewne jest natomiast to, że historia miejsca sięga jeszcze czasów II wojny światowej. Zacznijmy dzisiejszą wyprawę. Jak na razie droga jest asfaltowa, a mieliśmy jechać po jakichś dziurach. I się tak zacząłem zastanawiać, czy dobrze, żeśmy to wpisali w nawigacji. Czy wiesz, od wsi Kazimierz mieliśmy jechać, tak wpisałeś? Jedziemy dobrze. Zobacz teraz, co tu się dzieje. Aha, no rzeczywiście, bo tutaj droga skręca, a my jedziemy prosto. Za Chrystusem prosto. Dzisiaj mamy farta, bo jedziemy szczerym polem. Czasami zdarza się nieszczere i nas okłamuje i mówi nie w tą stronę, co mamy jechać. Nie tędy droga. Nie wysiada, nie kręć dronem. Łukasz przed chwilą się zastanawiał, kiedy zbierają kukurydzę. No mamy koniec września, no jest. Szczere pole powiedziało nam, że na przełomie września i października. Co innego mirabelka, o której dużo wie Konrad. Mirabelka na pierwsze przymrozki, jeśli chcielibyście wiedzieć, jest zbierana, więc wiemy już, kiedy się zbiera kukurydzę i kiedy się zbiera mirabelkę. A z mirabelki można zrobić dobrą nalewkę. A jeśli się zastanawiacie, ma to wszystko wiele wspólnego z wsią, do której właśnie zmierzamy. Tu jest skręt w lewo i ona już jest tu. No to teraz pytanie, czy ryzykujemy i przejedziemy tędy. Jakbyśmy to przejechali, to już dalej może być spoko, no. Dawaj mu gazu, żeby on zapiął tył. O, no. Blisko? No i tak bardzo jak tam. I mamy pierwszy dom i rzeczywiście dużo tych holi jest. No, mówiłem, że ktoś tu ule postawił, to na dronie było. No dobra, to sprawdźmy. Jak widzieliście, było ciężko. Czy było warto? Wydaje mi się, że było warto. Dojechaliśmy na miejsce, znajdujemy się we wsi Anachów, a konkretniej, Konradzie? Nie Świętej Anny. Przed nami zwiedzanie paru opuszczonych domostw. Zobaczymy, co tam się znajduje. Zostańcie z nami. 01 do 11 zgłoś się. W11 zgłasza się, ale W13 chyba jeszcze nie ma włączonego radia. W40. WD40 zgłaszam się. Gra. Fajnie, a czemu ty nie masz włączonego radia? Mam włączone. Nie słyszę. No bo gadasz. Chyba powinienem słyszeć. Jakie hasło? Tak czy siak, takim właśnie humorystycznym akcentem zaczęliśmy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jesteśmy na kompletnym odludziu. Przyciszę ich, nie? Bo już trochę za dużo gadają. Mieliśmy małe problemy tutaj z dojazdem, ale się udało finalnie. Na szczęście nic nie urwaliśmy. Chociaż była kiedyś taka sytuacja, że jadąc na Urbex, to jeszcze w Łukasza starym samochodzie urwaliśmy osłonę silnika, którą musieliśmy wyciąć. Obeszłem domek dookoła, ale postaramy się wejść do środka. Kuba powiedział, że zaczęliśmy humorystycznie. Możemy mu przeszkadzać, żeby nie mógł nagrywać. Pamiętajmy, że ten dwór ziemski powstał przed wojną. Podobno zamieszkiwało to 44 osoby, a po wojnie trochę mniej. Ciekawe, czy podczas tego nagrywania irytuje się, czy nadal sztywno rozmawia z naszymi widzami. Są dwie opcje. Albo wyłączył radio i kontynuuje bycie profesjonalnym, albo się irytuje. A swoją drogą ten początek z historią był prawidłowy, ponieważ rzeczywiście tutaj przed wojną mieszkało 44 osoby. Po wojnie tutaj ludzie zaczynali się osiedlać, ale tam jeden ze świadków powiedział, że uciekli z powodu kolektywizacji wsi i chcieli iść na swoje. Jak na razie cały odcinek nagrywamy na radiach, Więc może na razie zaprzestajmy. O, wyłączyło się chyba. nie, to działa. Znalazłem pierwszą studnię i powiem ci, że rzeczywiście są mega głębokie. Właśnie znaleźliśmy komentarze, że trzeba uważać tutaj pod nogi, ponieważ są studnie, które są naprawdę głębokie. Wpaść do czegoś takiego, no to jakby ktoś był tutaj z nas sam, to już raczej by nie wyszedł.
Dlatego dobrze mieć w takich miejscach te radia. Teraz wiecie, było trochę na śmiesznie, bo to jest takie miejsce, gdzie można tutaj podzielić się swoją ekspresją, emocjami i można powiedzieć, że można dać wam trochę też tego szczęścia, bo przecież na polskim YouTubie to coraz więcej bólu dupy, afer i gadania głupot, więc możecie od tego w tym odcinku odpocząć i skupić się z dobrym humorem i oglądać. Mury, opuszczone mury w lesie. A propos Mirabeli, to zobaczcie, tutaj są jabłka i jakby jest taki zrobiony przejazd, że widać, że ludzie po prostu mieli tutaj sad kiedyś, natomiast domek na zewnątrz ma takie ozdobne gwiazdki tutaj na bokach. Bardzo ładnie to wygląda. Wchodzimy do pierwszego domku i on, z tego co pamiętam, jest chyba opuszczony, został w 2006 roku, no jako jeden z ostatnich. Nie wiem, czy słyszycie. Słychać pszczoły, więc trzeba będzie uważać. Co jeszcze jest dość istotne? O, piec kaflowy. Co jeszcze jest dość istotne, że dlaczego tu były studnie? Dlatego, że tu nigdy nie doprowadzono wody. Zobaczcie, taki piec kaflowy, rozwalony. Tutaj też szedł szaber. Później, jak już została wieś opuszczona, to po prostu ludzie poprzyłazili rozkradać metal głównie. Tutaj też jakaś izba pusta. To chyba nie, jakiś był pokój. Tutaj zakładam, że komórka pod schodami i mamy piwnicę, do której za chwilę pójdziemy, ale tutaj jest zmiana poziomów i nie zdziwiłbym się, gdyby w tym miejscu była kuchnia, a tutaj kolejny pokój. O, widzicie, tam sobie jaskółki zrobiły gniazdo. Podobno jeden z powodów, dla którego ludzie już tutaj nie mieszkają, był właśnie brak wody, brak wodociągów. Myślę, że tych powodów było o wiele więcej. Wiecie, to miejsce jest o tyle ciekawe, że jest na totalnym odludziu i to też było jeden z powodów, dla którego mieszkańcy się wyprowadzili. A czemu się skupiam na słoiku? Bo podobno tutaj były zachowane weki przez wiele lat. Miałem nadzieję, że jakąś datę skleję czy coś, ale to, co widzicie teraz z drona, te wszystkie ogromne pola, były de facto zachętą takiej, może się osiedlania rodzin. Może nie zachętą, bo z powodu kolektywizacji wsi część mieszkańców uciekło, ale tak jak wspomina jedna z mieszkanek, zgłos się o polskim, było kilkanaście lat temu ten wywiad, ale jak wspominała jedna z mieszkanek, dobrze jej się tu żyło, ponieważ to było teren zielony, coś okolicznego Kazimierza, przychodzili mieszkańcy potańczyć, jednym z największych domów, no ale to, co w latach 50. i 60. było ciekawym miejscem do życia, no później stało się może nie tyle problemem, co przekleństwem. Wyobraźcie sobie, że młodzi ludzie mieszkający tutaj no nie mieli pracy. Jedyna praca była na roli, warunki życia też raczej były ciężkie. No. Biorąc pod uwagę, że jest pierwszy dzień jesieni, to jeszcze jest dosyć wybujała roślinność i dotrzeć do tego kolejnego domu może być ciężko. Tutaj widać, że był użyźniany. No zobaczcie, jest dom, więc zaraz tam wbiję. O kurczę. Halo, halo, Jakubie, Łukaszu, nie zapominajcie o stoliskach. Liczę na odpowiedź, jeśli mnie słyszycie. Albo oszukują, albo mnie jeszcze nie słyszą. No dobrze, to wchodzimy, no bo tak ciągle mówię, że wchodzimy. Jesteśmy w pierwszym z takim kaganku, przedsionku, wiatrołapie, jakby jak zwał, tak zwał. To tutaj wchodzono, tutaj zostawiano buty, szafki. No niemniej jednak jest azbest, czyli jest zabawa. Sufitu już nie uświadczymy tutaj. Zobaczcie, że od razu widać, że wchodząc tutaj mamy miejsce na schody. Na drugie piętro było wąska taka jakby klatka schodowa. Tutaj po prawej stronie, no już oczywiście pajęczyny, zawalone, ale co to mogło być? Jakiś salon chociażby, choć duży to jest. Tutaj małe pomieszczenie. Przejście tam dalej do piwnic. Ciekawy jestem, kiedy ten dom utracił dach. Czy to już długo jest w tak bardzo złym i opłakanym stanie? Z tego co wiem, to do 2006 roku jeszcze ktoś tutaj mieszkał. Ostatnie rodziny, czyli mniej więcej 17 lat temu ostatni ludzie się stąd wyprowadzili. Słyszałem, a bardziej czytałem o tym, że jeszcze w tym najlepszym domu, czyli gdzieś tam, gdzie chodził Kuba, do niedawna jeszcze syn właścicielki przyjeżdżał tam sprawdzać
i doglądać tego mieszkania. No ale już na tą chwilę, jak widzicie, niewiele zostało nawet z tamtego miejsca, z tamtego domu, chociaż jest rzeczywiście najlepiej zachowany. I idę na górę, ale a propos ubrań, to pamiętajcie o tym, że otworzyliśmy nasz nowy sklep na urbexhistory.pl i na przykład mamy, zobaczcie, takie nowe koszulki z motywem Fukushimy, czy na przykład takie naszywki są w końcu z naszym logo. I tutaj muszę zdementować plotkę. Myślałem, że to jest strych, ale nie, to było piętro użytkowe. Bo strych, tylko się trochę boję potem chodzić, bo strych to był tu, jeszcze wyżej. Tutaj były, zobaczcie, 2 pokoje zrobione. Możliwe, że zostały później na przykład dobudowane. Nie wiem, jak dzieci przyszły czy coś. O, kornik tutaj nieźle chrupał. Ale zobaczcie, co jest na ścianie. I to wygląda Wiedźma Seba Marci Dodum. Ale jest taka legenda, że podobno to miejsce jest nawiedzone. Tylko nie za bardzo znaleźliśmy informację, czemu by tak miało być. No ale podobno jest, tak? Więc jeżeli chcecie, to możemy tu wrócić nocą i nagrać jakiś nawiedzony odcinek i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Ale widać, że ludzie rysują jakieś wiedźmy na ścianach. Może ma jakiś to związek z jakimiś legendami. Ciężko mi powiedzieć. To chyba był jakiś element części gospodarczej. Tu, sądząc po wielkości, tu chyba były właśnie obora bądź stodoła. Teraz to jest składowisko starych opon. Kilkadziesiąt lat temu zaczęły się pierwsze, nie wysiedlenia, ale ludzie zaczęli wyprowadzać się z tych miejsc, ale zostawiali swój dobytek. No i zaczęli pojawiać się szabrownicy. Na początku w nocy okradali te miejsca, ale byli też na tyle bezczelni, że część z nich przyjechała tutaj, gdy mieszkańcy byli w Kazimierzu na mszy, w kościele. No jeden syn jednego z właścicieli był niestety niepełnosprawny, ale złodzieje przyjechali, udawali policjantów. Udając policjantów, powiedzieli mu, że muszą wejść do środka i po wejściu do środka na jego oczach zaczęli okradać ten dom. No, bezczelność, ale myślę, że to też daje wam pogląd do tego, co tutaj się działo tak naprawdę. No niemniej jednak jesteśmy w czymś na wzór piwnicy, a nie, piwnica to jest tutaj. Zasypana już, ale tam też zaraz wejdziemy. Zobaczcie. Tutaj jeszcze jakieś oranżatki i inne takie były. Nie wiem, czy to jest stodoła? Możliwe, że tak. Tam był dom, a tutaj były świnki, krówki, kuski i tym podobne zwierzęta. W związku z tym, że ona jest bądź środku niczego, to krążą słuchy i plotki, że ta wieś jest nawiedzona. No ciężko mi się do tego odnieść, czy to rzeczywiście jest nawiedzona. Na pewno istniała ta wieś przed wojną, podczas wojny i po wojnie no to już chyliła się ku upadkowi. Czemu? Bo dookoła nic nie ma. Nie ma tutaj też wody, kanalizacji. Młodzi ludzie stąd wyjeżdżali i się nie dziwię. Starzy po prostu już nie żyją. No i zostało to tak jak jest teraz. Zobaczmy co tu jest. Latają jakieś robale. No ale no byłoby grzechem nie wejść tutaj i nie zobaczyć tego. Biorąc pod uwagę, że mówią tutaj o tych nawiedzeniach, więc rzeczywiście można pójść do odległego zakątka, tam gdzie jeszcze nie ma Łukasza i Kuby, gdzie mnie nie słyszą i jakby coś miało być, to bym teraz to poczuł. Niestety tutaj tej energii dziwnej nie czuję, albo stety, więc no jak dla mnie to jest po prostu ściema. Może w nocy zupełnie inaczej bym do tego podchodził. Jedyne co tutaj mogę poczuć, to powiem wam, że jakoś tak poczułem się słabo i zaczęło mi się kręcić w głowie, ale to sądzę, że to nie od tego, bardziej od tej stęchlizny i smrodu, który tam był, więc po prostu wyjdę bardziej na powierzchnię. I tak patrząc po posadzce leży mnóstwo jakichś jeszcze pozostałości, typu właśnie jakieś buty, paski, rzemyki. Widać, że jak szaber szedł, to nie przeglądali, brali wszystko. O, Łukasz już przychodzi do mnie. O, łubianka leży. Ciekawe, po ile truskawki tutaj mieli. Idę jeszcze do piwnic, bo mi piwnice zostały. Mam nadzieję, że mi nic tu nie chyci za nogę. Ale by było. To wiedźma Seba.
No co, no piwniczka jak piwniczka. Wszystko się wali. Tu pewnie jakiś węgiel trzymali. Tam, przetwory. Gdzieś jeszcze duży konar leży. Dobra, idę do Łukasza, bo on gdzieś tutaj się kręcił. To no mój świętej pamięci dziadek miał ulę. Nie wiem, nie widziałem tych uli na żywo nigdy. O, jedna ze studni zabezpieczona. Ale tak, mając dom, tak na końcu świata, mieć własny miód. Super sprawa. Łukasz, szukaj ty. A odwróć się, chłopie. Mam go. Ciężko go nie zauważyć. Jak wasze domostwa? A dziękuję, zakredytowane na 30 lat. O proszę, to tak jak i moje. Jak wrażenia? Wiesz co ci powiem? Musi być... Byłem w piwnicy, A, ten teraz... Nie przemyślałem tego. ale Ten teraz zacznie gadać. no, tak ciężko cokolwiek tutaj Tak. za parę lat też nie będzie wiadomo. Jak w domu? Wiesz co, jest u góry narysowane, taka wyskrobana jakimś dłutem czy czymś, twarz kobiety i jest napisane wiedźma Seba. Sebna? Podobno ktoś szukał tu duchów, więc może na potrzeby tego to zrobił. No właśnie tak sobie to pokumałem, ale wiesz co, zobacz, jak tu stanęliśmy, to zobacz, tam jest takie kurczę, na środku pola jest taki las. Wiesz co, Wiesz co to było często? mógł być tam bunkier albo schron jakiś. Nie, to było albo grodzisko, albo groby. Stary cmentarz. Też tak mogło być, ale pamiętam kiedyś z leśnymi ludźmi, pozdrawiamy, takie las porastał schron, więc też powiedziałem to bez sensu, ale ciąg zdarzeń był taki, że na polu rosły kupa drzew i były tam schrony pochowane. I kukurydza, I kukurydza. którą tniemy na jesień. Dobra, Tak chodź jest, do... zeptałeś mi buta. Przepraszam. To już nie będzie wiadomo, że to był dom i w sumie jakieś gospodarstwo. Bez odpowiedzi chyba. Grzybek. Tutaj w wyniku losowania wpadliśmy na pomysł, że wrócimy przez pola, chyba będzie lepiej. A Łukasz tutaj za karę, ponieważ zapomniał, idzie jeszcze nagrać dla was storiesy. Ja też zapomniałem. Konrad idzie razem z nim. Pokaż ty swojego. No gdzie? To nie ten portal. Czy będziemy dzwonić, szukać traktora jakiegoś, który nas w sobotę wyciągnie? A już raz tak było, pamiętasz? No, już raz nas traktor Twoją wyciągał. Skodę zakopaliśmy. Tak. Tylko wiecie, wtedy najbliższy był 100 metrów od Skody, a tutaj... No i tym bardziej, że dzisiaj jest sobota. Ja nie chcę nic mówić, ani jakieś stereotypy na... Nie miałby kto prowadzić tego traktora, to nie? Kto ci to na polu sprawdzi? Dziura! Dobra, kochani, tak czy siak dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować nasz kanał, jeżeli wam się podobało. No i wejść na urbexhistoryk.pl po nowe ubranka. Buziaczki, no to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!